21 maja 2013 roku odbyła się konferencja Microsoftu, na której pierwszy raz pokazano nadchodzącą nową konsolę. Był to Xbox One. Konferencja była dziwaczna. Skupiono się na promowaniu funkcjonalności Xboxa, jak oglądanie telewizji, serwisów streamingowych czy nagrywania programów, zapominając o tym, czym w zasadzie Xbox One miał być. Konsolą do gier. Microsoft został mocno skrytykowany i wiele osób myślało, że Xbox One to taki trochę bardziej zaawansowany dekoder telewizyjny niż pełnoprawna konsola. Trudno się dziwić, do dziś ta konferencja czy też pokaz jest uznawany za jeden ze słabszych w branży. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to za kulisami gry Rise: Son of Rome od Crytek. Zapraszam. Jednak Microsoft wyciągnął wnioski. Na E3 w 2013 roku uderzył z pełną mocą. Konferencja była wypełniona po brzegi zapowiedziami, trailerami i gameplayami z nadchodzących gier na nową konsolę. Choć niesmak pozostał, widać było, że Xbox One godnie zastąpi Xboxa 360. Gry miały wywołać efekt wow i tak się działo. Wśród pokazanych tytułów pojawił się Phantom Pain, Dark Souls 2, Forza Motorsport 5, Quantum Break, Wiedźmin 3, Battlefield 4, Halo 5 czy Titanfall. Był to solidny pokaz mocy konsoli, ale mnie najbardziej zainteresował zupełnie nowy tytuł Rise: Son of Rome, stworzony przez Crytek. Krótki pokaz pokazywał desant Rzymian na bliżej nieokreśloną plażę. Następnie dzielny Centurion przemierzał, walcząc z napotkanymi barbarzyńcami. Ten fragment był niezwykle efektowny. W tle przebijały statki na plażę. Centurion brutalnie rozprawiał się z atakującymi w sekwencjach Quick Time Event. Potem żołnierze formowali żółwia i nacierali na stojących na murach łuczników. Film kończył się, jak Rzymianie przypuszczali atak na barbarzyńską fortecę. Pokaz zrobił spore wrażenie i nie tylko na mnie. Wyglądało to fantastycznie, jak faktyczna gra nowej generacji. To, czym potem okazał się Rise, większość z was wie, ale gra zrobiła swoje. Miała być benchmarkiem nadchodzącej konsoli i wywiązała się z tego zadania wyśmienicie. Jednak to, co zobaczyliśmy na pokazie i to, w co potem graliśmy na konsoli, nie było tym tytułem, którym pierwotnie gra miała być, bo Crytek miał na to zupełnie inny pomysł. Zanim zaczniemy, dodam, że materiały wideo z pierwszych wersji gry są jedynymi w takiej formie, jakie obejrzycie na YouTubie. Pomysł na grę osadzoną w czasach starożytnego Rzymu narodził się w głowie CEO Cryteka Sewata Yerli w 2006 roku. W 2009 roku na Gamescomie pokazano demo silnika CryEngine 3, w którym testowano kilka środowisk, m.in. takie, które nawiązywało do starożytnego Rzymu. Crytek szukał możliwości rozwoju, próbując tworzyć kilka projektów naraz, poszerzając swoje portfolio. W tamtym czasie rozpoczęły się prace nad grą Kings, średniowiecznym tytułem z elementami fantazy. Drugą grą było Kingdoms, grą dziejącą się w starożytnym Rzymie, skupiającej się na walce w zwarciu. Drugi pomysł spodobał się Philowi Spencerowi, który poszukiwał nowych gier na nadchodzącego Kinecta, a walka w zwarciu z perspektywy pierwszej osoby idealnie pasowała do tego urządzenia. Na E3 w 2010 roku pokazano trailer do gry nazwanej Codename Kingdoms. Póki co nic o grze nie było wiadomo, poza tym, że starożytny Rzym będzie prawdopodobnie miejscem akcji. W 2011 roku na E3 pokazano ponownie Codename Kingdoms, tym razem prezentując fragmenty gameplayu i sposób rozgrywki. Tytuł miał być ekskluzywnie wydany pod Kinecta. Trailer był niezły i pokazywał fajne funkcje, jak przywalenie przeciwnikowi z dynki czy rzucanie mieczem. Jednakże wraz z progresem deweloperów dochodzono do wniosku, że aby gra stała się bardziej przystępna, trzeba iść w stronę rozgrywki na szynach, tworząc coś w postaci filmu interaktywnego. Miało to sens i rozwiązywało problem przemieszczania się bohatera po lokacjach. Pomysł potem jednak zarzucono. Szybko się okazało, że Kinect nie jest takim cudownym urządzeniem, jak Microsoft go przedstawiał. Źle sczytywał ruchy, co prowadziło do frustracji, no i gra potwornie męczyła fizycznie. Crytek postanowił rozdzielić projekt na 3 wersje. Pierwsza całkowicie dedykowana Kinectowi, druga ze sterowaniem padem, ale wciąż z funkcjami Kinecta i trzecia tylko w oparciu o sterowanie kontrolerem. W końcu
Crytek zdecydował się na drugie rozwiązanie i przeniesienie gry w trzecią osobę. To niestety pociągnęło stworzenie bardziej filmowej rozgrywki i wydłużyło proces powstawania gry, przez co w finalnej wersji powstał Rise Son of Rome, którego znamy. Cofnijmy się jednak kilka lat wstecz. Pierwsza wersja gry, oparta już prawdopodobnie o sterowanie jedynie padem, datowana jest na luty 2011 roku. Rozgrywka przedstawia zalążek fabuły, w którym dom bohatera napadają Rzymianie, porywają dziecko, a żonę zabijają, wyrzucając ją przez okno. Bohater w krótkiej scence Quick Time Event pokonuje napastników i niestety tutaj gra się wiesza. Jednakże zwróćmy uwagę na bardzo szczątkową animację, brak tekstur, a sam tytuł to nawet nie jest horizontal slice, to bardzo wczesny koncept tego, jakby to miało wyglądać. Więcej dowiemy się z kolejnego builda, który powstał zaledwie kilka dni później. Postacie posiadają już tekstury, sama animacja niestety nie zmieniła się, ale udaje się bohaterowi wyskoczyć przez okno. Na zewnątrz nadal brakuje modeli i tekstur otoczenia, ale mamy możliwość już spojrzenia na pierwszy gameplay. I tutaj wypadło to całkiem nieźle. Bohater może ciąć mieczem, osłaniać się tarczą. Pierwszy poziom polega na ucieczce z miasta. Dorzucono fajny element, w którym popychamy bliżej nieokreśloną belę, która miażdży znajdujących się za nią Rzymian. W walce pomaga nam jakiś typek, a sama rozgrywka jest niezwykle intensywna i w tym buildzie napastnicy jeszcze nie są agresywni, ale jak to się sprawdzi, gdy będzie nas naraz atakowało kilku żołnierzy? W dalszej części etapu niszczymy belki podtrzymujące okręt, którym bohater chce uciec. W końcowej części etapu, gdzie następuje spory przeskok, no niestety wypadłem za planszę i niestety to wszystko. Kolejny build z marca pokazuje progres w kwestii oprawy. Nie brakuje tekstur otoczenia ani modeli postaci. Możemy zerknąć na imponujące w oddali tło Rzymu, jednak rozgrywka nie zmieniła się. Wciąż wykonujemy te same czynności, z tym, że przeciwnicy są już bardziej agresywni i widać, że tytuł prosty by nie był. Na górze po lewej mamy licznik adrenaliny, który aktywuje brutalne zakończenia, ale póki co one nie działają. Zwróćcie uwagę na to, że machnięcia mieczem teraz są kolorowe, w zależności od tego, który przycisk na padzie naciśniemy. Mocno zmodyfikowane to założenie pojawi się w końcowym Rise, gdzie postacie będą miały poświatę w kolorze, w którym trzeba nacisnąć przycisk. Ostatni najlepiej działający build z 11 marca dzielą od poprzedniego zaledwie 3 dni. Oprawa ponownie uległa poprawie, pojawia się więcej detali i asetów, animacja nadal jest bardzo uproszczona albo w ogóle nie istnieje, ale zaczyna przypominać to grę. W momencie wejścia na statek pojawiają się fragmenty Quick Time Event, w których torujemy sobie drogę do steru, choć nadal mają szczątkową animację, jak mniemam w końcowej wersji byłyby epickie. Z ciekawych mechanik mamy możliwość trzykrotnego przywrócenia do życia, prawdopodobnie przez naszego kompana. Funkcja jednak nie działa prawidłowo i po naciśnięciu przycisku Revive gra resetuje nas do checkpointu. Poziom, który dzieje się po wypłynięciu łódką, jak widzicie, jest totalnie niedokończony i wiele elementów nie posiada deflektorów, przez co postać może wypaść za modele i można wtedy sobie pochodzić swobodnie po lokacji. Przyznam, że wygląda to naprawdę nieźle. Przyłożono się do tego, aby pokazać fajne lokacje, nawet te dalsze. Gdy uda nam się nie wypaść poza planszę, dochodzimy do pomieszczenia, gdzie czeka nas walka z bossem. Jeśli uda nam się ją wygrać, no a trzeba się tutaj porządnie namachać mieczem, pojawia się Rzymianin, który porwał bohaterowi syna. Zaczynają coś tam pitolić i pojawia się oddział, który zatrzymuje naszego zioma. I na tym build się kończy. Jednak to nie wszystko. Buildy pozwalają nam zapoznać się z czymś, co nosi nazwę Mass Battle. Pamiętacie z oryginalnego Rise, gdy nasz bohater zbierał oddział, robił żółwia i potem mogli rzucać włóczniami, a naszym celem było wydawanie rozkazu ataku lub schowanie się za tarczami. Było to dość prymitywne i początkowo Crytek chciał to ciekawiej rozwiązać. Nadal możemy formować oddział, jednak mamy nad jego kierunkiem przemieszczania się pełną kontrolę. Jeśli dochodzi do potyczki, każdy walczy oddzielnie i bardziej przypomina to bitwę niż oskryptowany poziom w końcowym Rise. Muszę przyznać, że wypadło to bardzo dobrze. Zwróćcie też uwagę, że w tym trybie kamera przechodzi na widok trzecioosobowy podczas sterowania oddziałem i przełącza się w FPP podczas walki.
Ostatnim elementem jest arena i tutaj wyjaśnię wam, jak miała wyglądać walka. Możliwe, że arena miała być jakąś mini-grą w stylu jednoosobowego trybu hordy, a możliwe, że był to poziom, który miał się znaleźć w fabule, bo w Rise poziom z areną faktycznie był. Model walki zupełnie nie przypomina tego z Rise. Otóż możemy toczyć się albo ze wszystkimi przeciwnikami, albo w trybie skupienia, koncentrując się na jednym przeciwniku. W tym wypadku zadajemy większe obrażenia, ale nie atakujemy przeciwników dookoła. Ciosy zadajemy przyciskami funkcyjnymi, przy czym pod X-em jest kopniak sandałem. Przytrzymując którykolwiek przycisk ataku ładujemy cios. Ten przerywa blok przeciwnika i otwiera go na atakowanie pozostałymi ciosami. Jeśli cios naładowany wszedł bez bloku, wtedy zadaje większe obrażenia, co jest chyba oczywiste. Oczywiście ciosy można łączyć w komba, ale to nie wszystko. Mamy ataki ze skoku. Skacząc i naciskając którykolwiek przycisk ataku zadaje się obrażenia z góry. Jak mniemam, miały to być ciosy obszarowe, które miały działać w przypadku, gdy jesteśmy otoczeni. Wydaje mi się, że te ciosy miały powodować falę uderzeniową odrzucającą przeciwników o kilka metrów. Ale najciekawsza jest obrona. Nie odpowiada za nią jeden przycisk, jak w wielu innych grach. Tarczę trzeba dodatkowo jeszcze wychylić w stronę, z której nadchodzi cios. Wykonuje się to trzymając blok, RT, i potem przyciskami funkcyjnymi dobiera się stronę, czyli Y do góry, B do prawej i tak dalej. Pomysł super i wprowadza to do walki sporo fajnej taktyki. Ostatnim atakiem, który nie został zaimplementowany, miał być Rage Kill, czyli atak po napełnieniu adrenaliny. Jak mniemam, miał to być atak, na którym oparto w zasadzie cały gameplay w Rise, czyli scenka Quick Time Event z brutalnym wykończeniem. Abstrahując od tego, że gra wygląda w tej formie jeszcze mocno koślawo, pomysł był naprawdę niezły i gra zapowiadała się świetnie. Czy lepiej niż końcowy Rise? No cóż, tutaj było więcej do roboty, więcej ataków, obrony, zadań. Rise koniec końców okazał się prymitywnym benchmarkiem, który wyglądał epicko, ale była to niestety wydmuszka pozbawiona jakiejkolwiek głębi w mechanikach. To co widzicie w tych buildach oferowało więcej wszystkiego. Myślę, że gdyby w tej formie gra wyszła na Xboxa 360, byłby to murowany hit. Ale sama historia też oczywiście byłaby inna, ale tego tutaj już nie ocenię. Dobrym pomysłem zdecydowanie było porzucenie Kinecta. Zobaczcie po tych buildach, że walk było sporo i nie jeden by się przy tym zasapał, a ilość zawałów i udarów podczas tyrania w kinectowego Codename Kingdoms mogłaby być zatrważająca. W mojej opinii Codename Kingdoms zapowiadało się lepiej niż Rise Son of Rome, no ale to pozostawiam do waszej opinii. Na koniec jeszcze mała ciekawostka. Jeden z level designerów, Sean Noonan, podzielił się filmem z wczesnej wersji gry. Choć jest to nadal wczesny build, jest to bardziej Rise, którego znamy, ale nadal z widokiem z pierwszej osoby. Ciekawostką jest to, że atakujemy Egipcjan, więc akcja musiała się dziać w Egipcie. Film pokazuje dobrze znany desant z finalnego Rise, tylko przedstawiony w innym settingu. Ciekawa sprawa. Koniec końców Rise Son of Rome finalnie był grą, która robiła spore wrażenie. Nawet dzisiaj broni się świetną oprawą. System walki był niezły, ale daleko mu do najlepszych gier tego typu. Najgorzej wypadł chyba system wykończeń oparty o scenki Quick Time Events. Pomysł, aby zabijać przeciwników w brutalnych finisherach był spoko. Problemem było to, że niezależnie czy dobrze wklepaliśmy sekwencję czy nie, efekt był zawsze identyczny. Przeciwnik ginął, a my dostawaliśmy ewentualnie mniej punktów. Rise Son of Rome był bardzo prosty i krótki. Pojedynki z bossami wywoływały uśmiech politowania. Można je było ukończyć nawet bez jednego hita. Mimo to bardzo lubię Rise. Przede wszystkim za fajny klimat Rzymu, choć nie ukrywam, że elementy zbyt fantastyczne można było sobie darować i bardziej iść w stronę realizmu niż taniego widowiska. Jeśli nie mieliście okazji do tej pory zagrać w Rise, zachęcam do spróbowania. Może jest to i proste, i płytkie, ale oferuje sporą dużą brutalności, bardzo ładne i krwawe animacje finisherów, no i nadal potrafi oczarować oprawą, która wytrzymała próbę czasu. Szkoda, że pomysł, który pojawił się w głowach deweloperów z Crytek, nie przetrwał w oryginalnej formie. Historia Rise mogłaby się potoczyć wtedy zupełnie inaczej. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.